Cześć! Zapraszam na kolejne spotkanie z półżywą płytą serwerową Supermicro. Do tego mam procesor Xeon E5440, pamięć DDR2 z kontrolą parzystości ECC oraz karty graficzne Palit GTS 450, GB GTX 550 i MSI RTX 2060. Do tego mam kartę dźwiękową Creative Sound Blaster Live 24 bity. Uruchamiam komputer, instalator startuje z pendrive'a. Nazywam płytę główną półżywą, ponieważ działa na niej tylko jeden procesor, a płyta jest dwuprocesorowa. Zainstaluję na tym komputerze Windowsa i spróbuję zobaczyć, czy da się na tym Frankensteinie w coś pograć. Płyta główna nie posiada pełnego slotu PC i Express, a jedynie mniejsze, o prędkości razy 8. Dlatego też karta graficzna będzie pracować przez taki elegancki adapter. Zaraz zapytacie, a co to jest za długi slot, wyglądający jak PC i Express razy 16? A to nie jest PC i Express. Jest to slot dla karty zdalnego zarządzania serwerem i PMI, czyli dla chyba takiej karty. Instalacja trwała dobrze ponad 30 minut. Niewątpliwie to zasługa wątpliwej jakości chińskiego dysku SSD Somnambulist. Wraz z moim Xeonem przetestuję 3 karty graficzne z różnych generacji. Na początek test ogólnej wydajności komputera, czyli PC Mark. Patrząc na wynik testu z PC Mark 7, trochę mnie zaskoczyło, że różnica między GTS 450 a GTX 550T i praktycznie nie istnieje. Różnica to 10 punktów. To pokazuje, że ten benchmark mocno ogranicza procesor Xeon E5440 i starszą platformę Supermicro, a karta graficzna ma w tym układzie drugorzędne znaczenie. Dopiero przy RTX 2060 widać wyraźny skok do 4020 punktów, ale i tak różnica nie jest tak duża, jak można by się spodziewać przy tak mocnym GPU. Wychodzi więc na to, że całość botlenekuje właśnie procesor i magistrala, a nie grafika. Adapter z PCIe 16 na 8 razy raczej nie jest tu problemem, bo strata wydajności w takim scenariuszu powinna być minimalna. Bardziej winna jest stara platforma z Xeonem. Wyniki z Cinebench R23 jeszcze mocniej potwierdzają to, co zauważyłem w PC Marku. Wynik praktycznie nie zależy od karty graficznej. Różnice są minimalne, dosłownie kilkuprocentowe, czyli mieszczą się w granicy błędu pomiarowego. To jasno pokazuje, że w testach typowo procesorowych całość ogranicza Xeon E5440 i stara platforma, a GPU nie ma żadnego znaczenia. Można włożyć nawet najnowszą kartę, a wynik Cinebencha pozostanie praktycznie taki sam, bo liczy się tylko moc CPU. Dla mnie to dowód, że jeśli chcę faktycznie poprawić wydajność w aplikacjach i programach obliczeniowych, to sama zmiana karty graficznej nic nie da. Konieczna byłaby wymiana procesora na coś nowocześniejszego wraz z nową płytą. Na tym Xeonie osiągnąłem już absolutny sufit. Wyniki z 3D Mark 2006 w końcu pokazują wyraźniejszą różnicę pomiędzy kartami graficznymi. Na GTS 450 uzyskałem 7300 punktów, na GTX 550T i już 12800, a na RTX 2060 aż 14800. Tu widać, że GPU zaczyna faktycznie odgrywać rolę i mocniejsze karty przekładają się na wyższy wynik. Mimo wszystko, nawet w tym teście RTX 2060 nie pokazuje pełni swoich możliwości. Przeskok względem GTX 550T jest zauważalny, ale stosunkowo niewielki w porównaniu z różnicą, jaka powinna być na nowszych platformach. To znów sugeruje, że procesor Xeon E5440 ogranicza wydajność i nie pozwala karcie graficznej rozwinąć skrzydeł. Podsumowując, w grach i benchmarkach typowo graficznych
Mogę liczyć na realny wzrost wydajności przy wymianie karty, ale sufit możliwości starego Xeona jest wyraźnie widoczny. Największy skok dała zmiana z GTS 450 na GTX 550 Ti, natomiast RTX 2060 nie pokazuje tutaj swojej pełnej mocy. Test wbudowany w GTA 4 pokazał bardzo małe różnice między kartami. W praktyce to oznacza, że niezależnie od grafiki, gra działa prawie tak samo. To utwierdza mnie w przekonaniu, że w tym tytule głównym ograniczeniem jest procesor. GTA 4 słynie z tego, że jest mocno procesorowe i źle zoptymalizowane, więc nawet mocne GPU niewiele tutaj zmienia. Xeon E5440 ewidentnie trzyma wydajność w ryzach, a różnice w wynikach między kolejnymi kartami graficznymi są kosmetyczne. Podsumowując, w GTA 4 zyski z wymiany karty graficznej praktycznie nie istnieją. Liczy się tylko moc CPU. To kolejny przykład, że na tej platformie nawet bardzo mocne GPU nie daje dużego przyrostu klatek w grach wymagających procesora. Po wszystkich testach widzę już jasno, jak wygląda sytuacja. Moja platforma z Xeonem E5440 i płytą Supermicro ma swoje ograniczenia i to właśnie procesor w największym stopniu trzyma w ryzach wydajność całego zestawu. W testach procesorowych takich jak Cinebench R23 karta graficzna praktycznie nie miała żadnego znaczenia, a wyniki były niemal identyczne. W PC Mark i GTA 4 różnice też były minimalne, co tylko potwierdza bottleneck ze strony CPU. Najbardziej odczuwalny skok pojawił się w 3D Mark 2006. Tam mocniejsza grafika faktycznie przełożyła się na wyższy wynik, ale i tak RTX 2060 nie był w stanie pokazać swojego prawdziwego potencjału. Widać wyraźnie, że ten komputer nie pozwala nowoczesnym kartom rozwinąć skrzydeł. Podsumowując, wymiana samej karty graficznej na tej platformie nie ma większego sensu. Prawdziwy wzrost wydajności uzyskałbym dopiero po zmianie procesora i całej bazy sprzętowej. Te testy były ciekawym doświadczeniem i dobrze pokazały, gdzie tak naprawdę leżą granice mojego zestawu. Korzystając z karty 2060 można uruchomić i nowsze tytuły, takie jak Formuła 1 2022. Przy dość wysokiej ilości detali uzyskuje się całkiem grywalne 30 parę klatek na sekundę. Na zakończenie muszę jeszcze sprawdzić, czy pójdzie na tym Doom. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!